I tak wygląda babcia. Zdiagnozowano u mnie nowotwór żołądka. Miałam przepisanych 20 chemii, 20 radioterapii. Czułam się po prostu podle. I co się wydarzyło? Zaczęłaś regularnie przyjmować jęczmień. 3 tygodnie wróciły siły, wróciła witalność. Można znaleźć te suszone i proszkowane trawy jęczmienne, które nie są korzystne. To musi być... 1 szklanka takiego soku zastępuje nam kilogram ekologicznych warzyw. Czy to nie jest warte picia? A oto czarodziejka, Danusia Dąbek. Dzień dobry, Danusiu. Dzień dobry, witam Cię, Beato. Danusia jest jedną z nas. Jest babcią. Jest posiadaczką 4 wnucząt. I tak wygląda babcia. Wstyd mi tu siedzieć, bo ja i Danusia wyglądamy jak matka i córka, ale Danusia doprowadziła do tego to się nie zadziało samo. Zgadza się. Że świetnie wyglądasz i świetnie się czujesz. Napisałaś do mnie swoją historię, ja powiedziałam to przyjedź. Tak. Napisałaś do mnie swoją historię, bo ta historia jest arcyciekawa i zachęcająca do korzystania ze zdobyczy natury. Zgadza się. Danusiu, jak zaczęła się twoja przygoda z jęczmieniem, bo będziemy mówić o zielonym jęczmieniu, która doprowadziła do twojego świetnego samopoczucia i wyglądu. Tada! Tada! Dziękuję bardzo za przyjęcie tutaj w studio. Tak, chciałabym opowiedzieć o swojej historii, która zaczęła się dość tragicznie, bo zaczęła się od poważnej choroby. Zaczęła się niemal 5 lat temu, kiedy to zdiagnozowano u mnie nowotwór żołądka. Znikąd. Po prostu on się na pewno gdzieś tam usadowił już wcześniej, natomiast ja wcześniej nie miałam żadnych symptomów, żadnych sygnałów do tego, że coś się dzieje z moim organizmem. Jedyne co miałam to po prostu poczucie takiego dyskomfortu po zjedzeniu jakichkolwiek posiłków. I wówczas moja córka, której bardzo dzisiaj dziękuję, że mnie namówiła na gastroskopię. Opierałam się prawie rok, żeby tam pójść. Może gdybym poszła wcześniej, może nie skończyłoby się tą chorobą. Natomiast opierałam się dość mocno, bo wiedziałam, że to jest bardzo niefajne, bardzo nieprzyjemne i tak dalej. Ale w ogóle wiesz, my uciekamy od diagnozy, bo się boimy odpowiedzi. To my wiemy. To druga taka sprawa. Paranoja, tak, nie? tak. No i kiedy poszłam na to badanie, lekarz powiedział, że nie ma dla mnie dobrych wiadomości, ponieważ jest duży rozlany guz, który na pewno trzeba będzie operować. Oczywiście pobrali próbki, no okazało się, że jednak miał rację, że na Hispad pokazał, że to jest nowotwór. No i tak się zaczęło, że musiałam poddać się operacji, chemioradioterapii. Miałam przepisanych 20 chemii, 20 radioterapii. Chemii niestety nie byłam w stanie przyjąć więcej niż 2, po 2 już zrezygnowałam sama, ponieważ stan mojego zdrowia był tak tragiczny, że ja do łazienki... Chemia cię wykończyła bardziej niż to, co robił... Komórki miałam po prostu zniszczone, odporności nie miałam, neutropenię dostałam, czyli brak odporności. Dokładnie, więc zrezygnowałam z niej, powiedziałam, też straciłaś piękne? Też. Poczekaj, bo tak miałaś zalecone tam, nie wiem, kilkadziesiąt chemii, tak? 20 seansów chemii. Tak. Po 2 zrezygnowałaś z powodu samopoczucia. Stanu zdrowia. Ja nie byłam w stanie pójść sama do łazienki. No samopoczucia, znaczy w ogóle funkcjonowania. Funkcjonowania. Tak? I gdzie szukałaś alternatywy? Bo to jest dla mnie ciekawe, bo tak naprawdę onkologia daje taką, są 2 kroki, jest chirurgia i chemioterapia, łamane radioterapia lub jedno i drugie, tak? A ty poddajesz się i mówisz, że nie chcę więcej, nie chcę tak żyć. I w jakim kierunku idziesz, co spotykasz i gdzie ten jęczmień spotkałaś? No właśnie, zaczęłam szukać w kopalni wiedzy, jaką jest internet. I co tam znalazłam? Znalazłam bardzo dużo odpowiedzi, bardzo dużo różnych rzeczy. Oczywiście trzeba bardzo uważać też, prawda? Tak, ale intuicja mnie pokierowała, co mam wybrać. Wybrałam w pewnej części tam jakieś zioła, natomiast znalazłam osobę, która opowiadała o zielonym soku z jęczmienia. Bardzo intuicja mi podpowiadała, że to jest to, ponieważ organizm potrzebuje mieć dużo siły, żeby mieć dużo witamin, potrzebuje mieć coś dobrego, coś, co się dobrze, łatwo wchłania, co nie jest wyizolowane chemicznie, tak, czyli witaminy i tak dalej, kupione w aptece, że potrzebuje czegoś naturalnego. I spróbowałam, kupiłam, zaczęłam to pić i co się wydarzyło? Po 3 tygodniach
lekarze kazali mi poprawiać, sprawdzać, kontrolować moje wyniki badań. No jasne. Bo nie uwierzyli, że Jasne. w ciągu 3 tygodni mogły się tak zmienić radykalnie. Ale poczekaj, zanim zrobiłaś wyniki, zanim uzyskałaś wyniki badań krwi i różnych innych, czy ty się zaczynałaś też lepiej czuć? Najpierw zauważyłam samopoczucie, a potem zrobiłam wyniki, bo wyniki robiłam co 2 tygodnie, Jasne. kiedy tam musiałam chodzić na różnego typu badania, więc najpierw samopoczucie, wróciła mi siła. Jak ja już mówiłam wcześniej, że ja nie mogłam chodzić sama do łazienki nawet, która była dosłownie za ścianą. Czyli w tak dużym spadku tej siły Tak. dosyć szybko nastąpił powrót. 3 tygodnie. 3 tygodnie wróciły siły, wróciła witalność. Ja, ponieważ byłam po operacji, nie mogłam specjalnie wysiłku fizycznego... Szaleć, tak. Tak, szaleć. Jedynym wysiłkiem, który mogłam zrobić, to schodziłam w dół schodami z 4. piętra i wchodziłam do góry, żeby spożytkować tą energię, którą dostałam, bo to było po prostu, mi rozrywało energetycznie. Czyli czekaj, oczywiście my tutaj mamy bardzo drastyczny przykład Danusi, która mówi o incydencie nowotworowym, z którego wyszła. Natomiast wydaje mi się też, że my taki spadek sił i spadek energii to mamy w naszym wieku z różnych powodów. Stresu, menopauzy i wielu innych rzeczy. I nie musimy też czekać na nowotwór, żeby poprawić sobie tą siłę witalną i samopoczucie. Tak? Ja pokazuję wam różne metody. Mamy bioelektrody LifeWave, mamy też suplementy Narine, z którymi współpracujemy i mamy różne rzeczy. Pokazuję wam różne sposoby, żeby być zgodnymi z naszym hasłem normalne, to czuć się dobrze. Tak. I teraz tak, zaczęłaś regularnie przyjmować jęczmień, młody jęczmień i jego przetwory, o czym zaraz powiemy, tak? Różnego rodzaju. I w pewnym momencie doznałaś takiego kopa i takiej misji, że ty chcesz pomagać ludziom i sama stałaś się poniekąd dystrybutorką tego jęczmienia. Tak, dobrze ja rozumiem? Bardzo dobrze rozumiesz. Tak, to mnie spowodowało, to w mojej ocenie spowodowało, że skoro mnie pomogło, to widząc tych ludzi na korytarzu, w szpitalach, w przychodniach, którzy zmagają się z tą chorobą, chciałam pomagać. Ja zawsze pomagałam ludziom, bo pracowałam w różnych firmach, które de facto pomagają ludziom. Natomiast tutaj mój kierunek już był wcześniej zaplanowany, kierunek medyczny, dietetyka i tak dalej, ale tutaj zaczęłam się jakby bardziej rozwijać w tej kwestii, że to rzeczywiście jest źródło ogromnej ilości witamin. Zaraz powiemy, zaraz o tym powiemy, czym jest jęczmień. Natomiast ja bym też chciała powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jestem ostatnią osobą, która będzie rekomendowała stosowanie się do zaleceń lekarza i zamienianie tego na, że tak powiem, rzeczy suplementacyjne. Ja jestem za tym, żeby medycyna naturalna i farmacja, która za tym idzie, konwencjonalna, były komplementarne, a nie alternatywne. Dokładnie. Danusia akurat przeżyła historię taką, że sama podjęła decyzję, że zrezygnuje z chemii, bo źle się bardzo czuje. Natomiast każdy z was ma swój poziom świadomości swojego organizmu i tego, co chce zrobić. Onkologia powinna iść razem z indukcją naszych sił natury. Tak jest. I tak bym powiedziała, ale my nie musimy czekać na nowotwory, prawda? Zgadza się. Danusiu, co zatem jest w tym jęczmieniu i na jakiej podstawie w ogóle on pomaga? Co on zawiera? Już odpowiadam. To jest bogactwo bardzo naturalnych witamin, mikroelementów, potasu, sodu, witamin. Poczekaj, mamy taką tabelkę. Jeżeli nawet słabo widzicie na ekranie, to jest nieistotne. Zobaczcie, ile tego jest. Dokładnie. I mikroelementy, i makroelementy, i witaminy. Witaminy, które są mega potrzebne w organizmie. Co jeszcze ma sok? Wyciśnięty sok z jęczmienia. 20 żywych enzymów. Żaden pokarm, nie spotkałam się, w którym pokarmie byłoby aż tyle. Dla przykładu mięso ma tylko 1 żywy enzym, więc różnica jest mega. No chlorofil na pewno, jak jest zielony. Tak, dlaczego chlorofil? Dotlenienie mitochondriów naszych procesu komórkowego. Zgadza się, tak. Dokładnie. Poza tym dzięki piciu jęczmienia wydłużają się nasze telomery. Czyli co to robi?
Przedłuża żywotność. Młodość Dokładnie. chromosomów, Przedłuża my wiemy. młodość naszym komórkom. Czyli resveratrol fioletowy i jęczmień zielony. Tak jest. Ja wam przypomnę za jakiś czas, może w następnym programie, o co chodzi z telomerami, chromosomami, bo dzisiaj wszystkiego nie powiemy, nie jesteśmy w ale ja stanie. wam też to wytłumaczę. I jęczmień jest jedną z substancji chroniących nasze chromosomy przy powstawaniu nowych komórek przed starzeniem się. Dokładnie. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby te telomery, czyli końcówki chromosomów, miały czapeczki, czyli się nie skracały. Tak. One się nie wydłużą, ale się nie skrócą. Zgadza się, Tak? dokładnie. To No, ale bardziej w tą ta żywotność, stronę chodzi idzie. mi o wydłużenie Wydłużenie tej żywotności, Tak, jasne. dokładnie. Co ma jeszcze, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo zapomnę, Dawaj, dawaj. antyoksydant, który się nazywa GIF. To jest jedyny środek spożywczy, w którym znaleziono ten antyoksydant i w żadnym środku spożywczym go nie ma. A on jest silny czy On specjalny? jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Jest bardziej silny niż witamina A, niż beta-karoten. Także tutaj mogłabym wymieniać naprawdę. Antyoksydanty to są te substancje, które chronią nas przed tak zwanym szokiem oksydacyjnym, Dokładnie. czyli napadaniem na nasze komórki wolnych rodników, które im też zmieniają funkcjonowanie, tak? Pogarszają funkcjonowanie, mówiąc tak. ogólnie. No dobrze, ale posłuchaj, bo ty dystrybuujesz ten jęczmień Tak. Jak się przygotowywałyśmy razem do rozmowy, to ja powiedziałam ci, słuchaj, wygooglałam sobie różnego rodzaju jęczmienie, no i tam są różne, za takie pieniądze, za inne pieniądze. Tak. A ty mi powiedziałaś, czekaj, bo to jest bardzo ważne, skąd ten jęczmień pochodzi i w jakiej formie jest przyjmowany. I teraz cię proszę o tę historyjkę, żebyś mi powiedziała. Ten, którego ty się zajmujesz dystrybucją, to jest ten, który ciebie wsparł w leczeniu. Natomiast ty mi powiedziałaś też, że on ma być specjalnie uprawiany, specjalnie coś tam i jeszcze nie może być siekany. To teraz mów, o co chodzi. Już mówię, to nie może być wysuszona trawa jęczmienna, czy jakakolwiek inna. To musi być wyciśnięty sok. Dlaczego nie trawa? Dlatego, że ludzie nie mają enzymu, który trawi trawę, czyli celulozę. Nie mamy tego enzymu celulazy, tak? Który trawi celulozę, która jest zawarta w trawie. I w papierze. I w papierze. Więc na pastwiskach, na łące ludzie się nie pasą po prostu. My nie mamy po prostu możliwości strawienia tego, więc musi to być wyciśnięty sok. Już zresztą w starożytnym Egipcie i Chińczycy, dynastie chińskie już też o tym wiedzieli, że to jest naprawdę złoty środek, że to jest eliksir młodości, witalności itd., itd. Natomiast dlaczego to nie może być właśnie trawa? Dlatego, że nie jesteśmy zwierzakami. To musi być wyciśnięty sok i ten sok, ta trawa, zanim dojdzie na nasze stoły, rośnie sobie w USA, w stanie Utah, 1620 metrów nad poziomem morza, w polodowcowym, wysuszonym jeziorze, olbrzymim, zresztą jest tam ich kilka, i ta trawa rośnie tylko 1 rok na tej ziemi, na danym odcinku ziemi. Dlatego, ja słyszałam, że ona rośnie tylko do pewnej wysokości. Tak. Bo powyżej pewnej wysokości już jest do bani. Jeszcze nie zdążyłam do końca. Aha, bo myślałam, że już poszłaś dalej. Nie. Trawa ma niespełna 30 centymetrów, kiedy jest zbierana. O świcie, żeby nie było rosy. Procedury tam są różne. Natomiast zajmują się hodowlą w ogóle Mormoni, którzy nie używają dzisiejszej technologii. W związku z tym ręcznie nawet ją pielą, co jest bardzo, bardzo istotne, myślę. Nie ma tam żadnych chemikaliów, pestycydów. Tam nawet samoloty nie latają. Więc teraz tak, ta trawa jest wyciskana, sok jest w specjalnych tubach, suszony w bardzo niskiej temperaturze, nie przekraczającej 31 stopni i trafia do pojemniczków, które są jeszcze, zanim trafią do naszej kuchni, są badane. Ta trawa ten sok przechodzi 8 kontroli, zanim trafi na nasze stoły. Czekaj, ty mówisz sok, a tu wysypany jest proszek. Tak, bo on jest po prostu, ten sok przechodzi przez odpowiednie tuby, gdzie jest suszony w niskiej temperaturze i wychodzi z tego pyłek. Słuchajcie, czyli trzeba pamiętać o tym, że młody jęczmień po pierwsze nie
A ja słyszałam, że ten, co się hoduje na Wielkanoc, taki mały, to można do sałatki wprawać. Nie można, bo to jest trawa, tam jest No celuloza. właśnie. Nie, tego się, to można wycisnąć, widzicie. ale wyciśniemy z takiej trawki tam Nie, no jasne, jesteśmy uważajmy w stanie z tym młodym jęczmieniem, Dokładnie. z tej wielkanocnej, wiecie, łączki Tak. obok rzeżuchy. Do rzeżucha. Tak, to rzeżucha. Tak. Czyli, słuchajcie, z tego powstaje proszek Tak. i trzeba uważać, jakbyście szukały gdzie indziej, bo tutaj już są pytania, jak można się z tobą skontaktować, żeby kupić ten jęczmień, bo Jasne. dziewczynom się to bardzo spodobało. Danusiu, co ty proponujesz? Zaraz nam powiesz, jak go przyjmować, ale najpierw zróbmy informację, bo nie powiedziałaś mi tego. Co możemy zrobić, żeby się z tobą skontaktować jako jakby dostawcy, dystrybutora tego jęczmienia? Wystarczy zadzwonić albo napisać maila, zadzwonić pod numer 502 595 478. Poczekaj, spokojnie. 502 595 595 478. 478, to będzie za chwileczkę w komentarzu. Dokładnie. Jest też strona, która też strona. będzie w linku w komentarzu. Jaka to strona? www.jęczmienbio bez polskich znaków.pl. I tam również jest kontakt do ciebie. Tam jest kontakt, tam jest adres mailowy, jest wszystko. Adres mailowy Tak i kontakt. jest. Danusia nie robi tego na jakąś ogromną skalę, robi bardziej na skalę taką pomagającą wam po prostu. Dokładnie. I nie jest to jakiś wielki system, który tam coś nam uczyni. Bardziej dziewczyna z własnego doświadczenia się tym po prostu zajęła. A ja słuchaj, i teraz uważajcie, bo można znaleźć te suszone i proszkowane trawy jęczmienne, które nie są korzystne. To musi być suszony sok z tego jęczmienia, a ten jest uprawiany gdzieś w ogóle prawie w kosmosie. Dokładnie. Ale teraz powiedz nam, jak go pić. Jeszcze tylko powiem, że to musi być, że zanim kupimy byle jaki w sklepie, bo najczęściej w sklepie znajdujemy suszoną trawę za 10-15 zł, nawet za 5 w każdym jednym sklepie. A tutaj musimy przede wszystkim sprawdzić, czy jest ekologiczny, czy ma certyfikaty, gdzie był hodowany i czy to jest sok. Żeby ono nam, żeby nie zaszkodził, żeby nam nie zaszkodził, tylko żeby nam pomógł, bo może nam zaszkodzić. I teraz jak go przyrządzić, tak? Tak. Jak ja mam go przyjmować? Ja sobie dosypuję do takiego koktajlu owocowego, ale ty chcesz nam pokazać taką metodę na wodzie. Taką najzwyklejszą, najprostszą. To zrób mi. To może być shaker, blender, słoik, cokolwiek, jakiekolwiek naczynie. No tutaj mamy łyżeczką piękne. możemy mieszać? Ja mam tutaj swoją łyżeczkę. No, nie musi być akurat ta, ale mamy wodę. To zrób mi taki napój, bo strasznie mi zaschło w gardle. Dobrze, mamy wodę, wsypujemy sobie, proszę bardzo. To jest... Ile tu jest? Pół litra? Tu jest, no nie wiem, na oko chyba pół litra. Sypujemy sobie 1,5 miarki. Bo i 1,5 łyżeczki, bo ta miarka to jest pewnie łyżeczka. Ponieważ jęczmień przygotowuje się indywidualnie pod każdego. A to ty dobierzesz, jak zadzwonimy do ciebie i powiemy, co nam jest, to ty powiesz, ile tego siuwaksu se robić. Dokładnie. Dobra. Dlaczego? Dlatego, że na stronie internetowej każdy mógłby sobie to kupić, ale nie wiedziałby, jak to stosować, żeby to zaczęło działać. Kontaktujcie się z Danusią po prostu. Ona wam poprawi stan zdrowia, tak jak poprawiła sobie, a naprawdę jest żywym przykładem bezbotoksowej po prostu Szakiry tutaj naszej babciowej. I co? Poczekaj, to jest takie samo, jęczmień z wodą. To jest dokładnie czysty Poczekaj, ja spróbuję. Ja jęczmienia z wodą jeszcze nie piłam, piłam w tych koktajlach. Tak. Uwaga. Taki smak, powiedziałabym, trawiasty. Trawiasty. Ale taki, mogę tak powiedzieć? Taki naturalny. Trawiasty, naturalny, jakbym tak, że tak powiem, w sianku leżała. Dokładnie. Czy można sobie to czymś jakoś troszeczkę jednak złamać? Można. Poproszę. Przywiozłam tutaj wyciskany przez siebie sok jabłkowy. Czy tutaj ci dolać, czy do tego? Tutaj mi dolej. A to zaraz ponieważ bym chciała, żeby załoga też spróbowała. Oczywiście, wszystkim to dam. Dobrze. I teraz zobaczymy z sokiem jabłkowym. Jest genialny. I zobaczcie, jak to się szybko przygotowuje. Wow! Super! Genialne. Ta trawa tym jabłkiem jest trochę złamana. Zabarwiona, on był dla mnie mocno trawiasty. To teraz powiedz mi, ile tego pić? A, nie wiadomo. Ja to dopasowuję indywidualnie do każdego. Od wzrostu, od wagi, od schorzeń. I teraz tak, można to robić na różne sposoby. W formie smoothie, z sokiem, bez soku, z wodą,
ale jeszcze genialnie smakuje z marchewką. Ja nie mam tutaj w tej chwili shakera czy jakiegoś naczynia, w którym mogłabym to zrobić, ale byś powiedziała, że ten sok przypomina mleko i w ogóle składem przypomina mleko matki. Co jeszcze jest ważne, że tak, że nasza hemoglobina jest niemal identyczna jak krew zielona, krew roślin, czyli tak właśnie tego soku z jęczmienia. Dlaczego? Bo w naszej hemoglobinie jest atom żelaza. A tu jest chlorofil. A tu jest w chlorofilu, jest magnez. Jest magnez. No dokładnie. Tak, i tylko tym się różni nasza krew od zielonej krwi roślin. A tu jest po prostu skarbnica wszystkiego, co jest w organizmie potrzebne. Dziewczyny, ja wam nie będę mówiła, ile kosztuje ten jęczmień, dlatego że Danusia dopiero wam dobierze każdej z was kurację na jakiś czas. Ale ja jestem, wiesz, ja nie mam żadnych poważnych dolegliwości. Nie trzeba ich mieć. Odpukać. Ja na przykład chcę tylko zapobiegawczo, bo ja nic tutaj nie potrzebuję, całe szczęście. A gdyby więcej z nas było zapobiegawczo, to jak ty mi rekomendujesz to brać? Ja piję raz dziennie w smoothie, wsypaną taką łyżeczkę na 2 osoby. To za mało. Zbyszek, ile wsypujesz tego jęczmienia do smoothie? 2 łyżeczki małe wsypuję na pół litra smoothie. Za mało? Za mało. To wychodzi 1 łyżeczka na 1 osobę. 2 razy dziennie to by było ok. Nie, raz dziennie piję. To jest za mało. Czyli lepiej sobie ten siuwak zrobić z wodą po prostu. Zdecydowanie, ale to nam też zastępuje posiłek. Bo to Co ty? Tak. A tak, ja czytałam, że historia jęczmienia zaczęła się od tego, że stwierdzono ubytek masy ciała u ludzi, którzy go piją. Dokładnie, ale nie tylko ubytek. Naprawdę jest mnóstwo innych rzeczy, które dzięki temu sokowi jesteśmy w stanie... To zastępuje posiłek? Tak. Ale słuchajcie, 1 szklanka takiego soku, dokładnie, jedna szklanka takiego soku zastępuje nam kilogram ekologicznych warzyw. Czy to nie jest warte picia? Słuchajcie, kilogram ekologicznych warzyw w szklance soku z młodego jęczmienia, oto czarodziejka, Danusia Dąbek. W komentarzu jest telefon do Danusi, link do strony. Bardzo ci dziękujemy. Ja mam tylko jeszcze jedną rzecz, że jest jęczmień i w proszku, i w tabletkach. Można łykać, można pić, ale przy tym dobrze jest jeszcze stosować chlorellę, o której ty już mówiłaś, ale to jest po prostu genialne połączenie, bo jedno oczyszcza, drugie odżywia. I kombinacja tych dwóch daje nam co najmniej 6-8-krotnie większe spełnienie tego, co potrzebujemy do naszego organizmu. To wszystko powiesz, a o chlorelli zrobimy kolejny program. Przyjedziesz jeszcze raz, kochana? Oczywiście. Ale pamiętajcie o tym, że większość rzeczy z płynu wchłania się szybciej niż z tabletki. Zgadza się. Bo tabletka się nie musi rozpadać wtedy w żołądku. To ja miałam rano o tym przemowę. To też można do sałatek sypać i tak dalej? Do wszystkiego można stosować. Czyli słuchajcie, do Jedyne, zupy... czego nie wolno, zalewać go gorącą wodą, ponieważ sparzymy żywe enzymy, witaminy i to już po prostu nie będzie miało sensu picia. A mam takich ludzi, którzy dzwonili do mnie, czy ja mam to zalać gorącą wodą? Boże, broń Boże, bo się zrobi z tego po prostu, białko się zetnie, klucha się zrobi i będzie... I nie przetrzymywać długo tego soku. Po 20 minutach on już nie jest... Ja wczoraj potrzymałam i muszę wam powiedzieć, że dzwoniłam Danusi, powiedziałam: Danusiu, dziwnie smakuje. Ona mówi: absolutnie, ile to stoi? 3 godziny, wylej. 20 minut. Czyli robimy to na... Robimy, wypijamy i jesteśmy zdrowsi. Zapraszamy też naszą załogę na szocik jęczmienia. Tak, zapraszam.